Jest takie miejsce w Stambule, gdzie spotykają się wszystkie odcienie tego miasta. Odgłosy handlarzy, krzyki mew, zapach morza i śpiew muazinów. To właśnie Eminönü. To właśnie dzielnica, która znajduje się w sercu Starego Stambułu. Dzielnica, która nie tylko łączy brzegi Złotego Rogu, ale także historię z codziennością. Zwiedzanie dzielnicy Eminönü najlepiej rozpocząć od mostu Galata. To most, który ma niespełna pół kilometra długości i łączy on brzegi Złotego Rogu. Łączy on dzielnicę Karaköy z Eminönü. To most, na którym od świtu do nocy można zobaczyć rybaków łowiących ryby oraz turystów robiących sobie zdjęcia. Zapraszam na wycieczkę po Eminönü. Przechadzając się mostem Galata możemy zobaczyć pięknie oświetlony w promieniach jeszcze porannego słońca nowy meczet, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie egipskiego bazaru, czyli bazaru przypraw, do którego za chwilę się udamy. Jeśli chcesz poczuć prawdziwy Stambuł, jego zapach, dźwięki i smak, wystarczy, że przyjdziesz na nabrzeże Eminönü. To między promami odpływającymi na Bosfor a gwarą ulicznych sprzedawców od dziesięcioleci króluje jedna z najbardziej znanych przekąsek w Turcji – balık ekmek, czyli kanapka z rybą. Balık ekmek mam i ja, czyli kanapkę ze świeżutką, grillowaną makrelą podawaną w chlebie z cebulą i z sałatą. Do tego ja akurat wzięłam wodę, ale za chwilę Wam pokażę. Jest tutaj taki tradycyjny napój sprzedawany w kubkach. Jest to po prostu woda z kiszonki, z kiszenia ogórków, kiszenia kapusty i kiszenia innych warzyw, która bardzo dobrze smakuje właśnie z tą kanapką. Dla mnie troszkę za ostra i trochę za słona, ale no to jest bardzo takie tradycyjny napój tutaj w Eminönü. Także polecam właśnie spróbować kanapkę z rybą oraz napić się tego turşu suyu, czyli tego napoju z kiszonki. Będąc w Stambule koniecznie trzeba spróbować street foodu,
czyli ulicznych przekąsek. Stambuł słynie z kukurydzy, kasztanów, simitów oraz lokmy. A za mną w tle na wzgórzu Pera króluje piękna i majestatyczna wieża Galata. Zapraszam do siebie, do kanału na obejrzenie odcinka o wieży Galata. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Z nabrzeża Eminönü odchodzą promy do dzielnicy Üsküdar oraz Kadıköy. To są promy, które są traktowane jako normalny publiczny środek transportu. Obok zaraz są wycieczki po cieśninie Bosfor. Ale jeśli podróżujecie budżetowo, to zdecydowanie polecam wybrać się na azjatycką stronę do dzielnicy, na przykład Kadıköy, takim promem publicznym, niż wydawać więcej pieniędzy na wycieczki po Bosforze. Naprzeciwko wieży Galata stoi wielki, majestatyczny wręcz meczet. To Yeni Cami, czyli nowy meczet. I choć nazwa brzmi nowy, nie jest on wcale nowy. Ma już ponad 350 lat. Skąd wzięła się ta nazwa? Nazwa wzięła się od nowej matki sułtana, czyli Valide Sultan, Hatice Turhan. To właśnie ona ukończyła budowę tego meczetu, ale nie tylko tego meczetu, bo budowa to był cały kompleks. To był meczet, to były szkoły, to były hospicja oraz bazar przypraw. W Stambule są miejsca, które pachną historią. Są też takie, które nią żyją, dosłownie. A gdyby zapach mógłby mieć adres, to byłby to właśnie ten. Mısır Çarşısı, czyli bazar egipski. Zapraszam. Ten drugi pod względem wielkości największy kryty bazar w Stambule funkcjonuje tutaj od 1664 roku. Był on zbudowany na kształt litery L, żeby zapewnić przewiew i dobrą wentylację, dlatego że w środku znajdowały się tysiące przypraw z całego świata. Mówiono nawet, że gdy dzielnica Eminönü nie pachnie pieprzem, znaczy, że statek z towarem z Indii nie przyjechał na czas.
Szkoda, że kamera nie może oddać zapachu, jaki tutaj jest. Pięknie pachnące herbaty, kardamon, cynamon, curry i inne przyprawy. A co tutaj można kupić? Wszystko tak naprawdę. Złoto, srebro, przyprawy, Turkish Delight, słodycze, suszone owoce, susze, herbaty. Wszystko. A tutaj, słuchajcie, można kupić Turkish Delights, czyli lokum. Lokum o różnych smakach, zapachach oraz konsystencji. Co oznacza słowo eminonu? Słowo eminonu oznacza przed sędzią bądź też przed celnikiem. Egipski bazar słynął z tego, że handlarze tutejsi nie mogli oszukiwać na cenach. Przed pierwszą bramą, w zasadzie nad pierwszą bramą znajduje się taki rysunek, który przedstawia dwie litery V w języku arabskim. Gdy odwrócimy te V, ukaże nam się czaszka diabła, czaszka szatana, co miało być przestrogą dla tych, którzy handlowali, żeby nie oszukiwali kupujących tutaj towarów. Na rogu egipskiego bazaru znajduje się balkon. W czasach osmańskich imam otwierał handel modlitwą. Wszyscy sprzedający zbierali się tutaj pod tym balkonem na modlitwę i prosili Boga, aby dał im łaskę dobrego handlu, dobrego zarobku, jednocześnie przyrzekając, że nie będą oszukiwać na tym bazarze. Sułtan od czasu do czasu przysyłał na bazar swoich inspektorów, którzy mieli za zadanie sprawdzać, czy żaden z handlujących nie oszukuje kupujących. Jeśli tak się zdarzyło, że ktoś został przyłapany na handlu, kara była sroga. Jego waga została zniszczona publicznie przy wszystkich. Stambuł leży nad dwoma morzami, nad Morzem Marmara i nad Morzem Czarnym. Z głębin tego morza pozyskiwano gąbki, a te takie bardzo długie, podłużne gąbki, nie zgadniecie z czego są, to zasuszone cukinie. A tutaj mamy kilka przypraw Tasty Salt. Ten żółty proszek to pewnie nasza Vegeta. Tutaj obok są płatki papryczki chili, przyprawa osmańska, kmin, przyprawa do jogurtu, nie mam pojęcia co to jest, świeże oregano, znaczy zasuszone, ale jeszcze w całościach, w kulkach, przyprawa do ziemniaków, garam masala, czyli hinduska przyprawa, kumin, no i słynny sumak. Sumak, czyli bardzo turecka przyprawa o takim lekko kwaśnym smaku. Dalej mamy paprykę,
curry, cynamon i safron. No i oczywiście czego nie może zabraknąć, to baklawy. Baklawa, czyli najsłynniejszy turecki deser. Jest pyszna, chrupiąca, maślana, słodka. Może mieć pistacje, orzechy włoskie. Mówi się, że baklawa powinna mieć 40 layers, czyli 40 warstw ciasta filo. Zbliżamy się do wyjścia. Tak jak wspomniałam wcześniej, bazar egipski jest drugim największym krytym bazarem w Stambule. Jest tutaj ponad 90 sklepów. Jest to drugi największy bazar, ale jest ten bazar dużo mniejszy niż Wielki Bazar. A odnośnie Wielkiego Bazaru zapraszam na filmik na moim kanale, w którym oprowadziłam Was po Wielkim Bazarze. Myślę, że to też dosyć ciekawe miejsce do odwiedzenia. Wyszłam już z bazaru egipskiego. Pamiętajcie, nie ograniczajcie się tylko do wnętrza bazaru. Dookoła są też stoiska, można kupić rozmaitości i bardzo często w tańszej cenie niż w środku. Po lewej stronie od głównego wejścia na egipski bazar, tutaj za mną, znajdują się stoiska, gdzie można kupić kwiaty, rośliny, nasiona oraz niektóre zwierzęta. Chodźmy zobaczyć.
حي على الصلاة حي على الصلاة. Myśląc o egipskim bazarze, wyobrażamy sobie statki, które wpływały do portu Eminonu. Statki, które wypchane po brzegi były przyprawami z różnych krajów i z różnych krańców świata. Z Egiptu, z Indii, z Persji. Ale towary sprzedawane na egipskim bazarze nie przypływały tylko statkami. Były przywożone tutaj karawanami. I dzielnica Eminonu kryje w sobie bardzo dużo starych hanów, czyli karawanseraj, miejsc, w których handlarze, którzy przybyli z towarami z dalekich krańców świata, mogli odpocząć po bardzo długiej i ciężkiej podróży. Ja za chwilę zabiorę Was do jednego z takich hanów. To jest miejsce, które w tym momencie jest po gruntownym remoncie, więc powinno prezentować się całkiem nieźle. A słynie ono z tego, że był to kiedyś han dla karawan, które przywoziły ze sobą kawę. Jeśli chcecie kupić kawę po turecku, to tutaj jest najlepsze miejsce. Kuru Kahveci Mehmet Efendi. Zobaczcie, jaka kolejka. Świeża kawa, świeżo mielona. Jaki zapach, no nieziemski zapach.
Szkoda, że nie mogliście poczuć zapachu tej kawy i tych wszystkich przypraw w środku. To już koniec naszej wycieczki po egipskim bazarze, po dzielnicy Eminonu. Dajcie znać, czy podobał Wam się film, czy byliście tutaj kiedyś i czy chcielibyście tutaj przyjechać. Na razie, pozdrawiam. Pa, pa.